Mróz, przyszedł mróz. Po minus 50 stopni ludzie nie szli do pracy. Jedź po tym jeziorze, aż zobaczysz światła. Stamtąd przywieziesz płatnika. Według jego wskazówki pojechałem, tak. Drogi nie było, nie. Zajeżdżam tam, zgłosiłem się tam. On powiada tak, mówi, zaczekaj, będę ubierał cię. Przychodzę na te sanie, siedzę na tej łące słomy. Po pewnym czasie wychodzi niedźwiedź. Nóg, rąk nie widać, tylko jako niedźwiedź idzie. Oczy tylko widać, że jakaś kreska jest. Siada z tyłu na tej tylnej wiązce słomy, okrywa się tą, a to miało jeszcze właśnie futro inne. No i jedziemy. Kiedy odwróciłem się do niego zobaczyć, kto on jest, o twarzy nie wiedziałem, tylko kreskę na oczy. Tak przyjechałem do Jorbusa. Zdałem jego do kantory, do kancelarii, odprowadziłem konie i poszedłem spać. To już było po północy. Oczywiście na drugi dzień mróz dalej trzyma. Więc ja wybieram się iść na Szybunię, tam gdzie były siostry. Drogi nie ma, jest tylko ścieżka. Ścieżka między śniegu, głęboka jakiś po pas. Wtedy się zbliżam już bliżej Szybuni, tam jest jeszcze las, który był niewyrąbany. I przy tej ścieżce stoi grube drzewo. Dochodząc do tego drzewa, tak czuję, że tak niby ze zmęczenia czy coś, ale bym chciał odpocząć. I czuję słodycz w ustach. Tak jakbym jadł słodycz, jakąś cukier, czy czekoladę, czy coś. Słodko w ustach. A cukru ja już nie widziałem 2 lata. Stanąłem pod tym drzewem i czułem się taki swobodny. Naprawdę, że w życiu nie czułem się tak dobrze. Ale wiedząc, zdałem sobie doskonale sprawę, co się dzieje, człowiek bez ruchu, otrząsnąłem się, ruszam dalej. Jak długo stałem, nie wiem. Ale gdybym jeszcze został, to chyba już się nie wstał, nie ruszył się. Ale słodycz już przeszła, no jeszcze jakiś kilometr czy coś do Szybuni. Poszedłem do Szybuni, no i poszedłem spać. Ja zdawałem sobie doskonale sprawę, ponieważ z opowiadania starszych ludzi i ze szkoły wiedziałem to bardzo dobrze, że człowiek zamarza, jak nie ruszy się, to zamarznie bardzo szybko. A mróz był niesamowity, ponieważ ludzie do pracy nie poszli, to znaczy było ponad 50 stopni, poniżej 50 stopni. I teraz po tylu lat będę tutaj w Anglii, jestem samotnym, żona już zmarła 5 lat temu, żyję przeszłością. Wszystkie te wspomnienia, przeżycia, które są, to tak jakbym widział na ekranie lub na zdjęciu. I teraz właśnie zastanawiam się, jak ja mogłem przeżyć ten mróz, tą jazdę z tym płatnikiem i tą właśnie podróż z Jorbusa na Szybunię i stanąć pod tym drzewem. Po prostu nie mogę sobie sam uwierzyć, ale fakt jest, że tak było.